Cześć, witajcie. Mamy dzisiaj, niech no ja spojrzę, sobota, 2 listopada, godzina 17:58. Dzisiaj piękna pogoda była, ładnie słoneczko świeciło, magazyny uzupełniły się praktycznie do pełna. Ale na początku zaczniemy od zupełnie innego tematu. Robi się już zimno, idzie zima i musieliśmy uruchomić naszą pompę ciepła, taką starego typu pompę ciepła, piec. I zobaczcie, co tu się pięknego w piecu dzieje. Pompa ciepła tłoczy energię cieplną w grzejniki. To tak na wstępie, ale nie o tym ten film będzie. Chciałem Wam dzisiaj pokazać, w jaki sposób udało mi się połączyć ze sobą dwie technologie chemiczne oddawania energii, mianowicie moje stare akumulatory kwasowo-ołowiowe, które miałem w swojej instalacji, oraz nowe zakupione ogniwa, a właściwie pakiet 16 ogniw LFP. A więc przejdźmy do drugiego pomieszczenia, do pomieszczenia warsztatowego. Jak możecie zobaczyć, tutaj mamy technologię starą, kwasową, ułożoną na palecie, oraz drugi magazyn, właśnie już nowy, który ostatnio zakupiłem, w technologii litowej, dokładnie LiFePO4, tak to ładnie się nazywa. Możemy zweryfikować jeszcze na samym początku filmu. Zobaczcie, jaki stan naładowania. Mamy 76%, napięcie 52,5 V, pobieramy w tym momencie 26 A, tylko i wyłącznie właśnie z tego akumulatora energii, magazynu energii, przepraszam. Jeżeli chodzi o instalację, możecie rozejrzeć się, tu trochę zaszły drobne zmiany. Jak widzieliście na poprzednich filmach, tu w tym miejscu stał regał z moimi poprzednimi, właściwie nie poprzednimi, tylko z akumulatorami kwasowo-ołowiowymi, które znajdują się teraz za Wami na palecie. Są połączone aktualnie w innym układzie, ale do tego przejdziemy może za chwilę jeszcze. Tak jak mówię, zmieniło się tu troszeczkę, zrobiło się jakby więcej miejsca. Jeżeli chodzi o tą tablicę rozdzielającą energię, ona na razie jeszcze nie została zmodyfikowana. Zmiany zostaną zrealizowane w jakimś odstępie czasu. Nie jestem w stanie tu określić dokładnie kiedy, natomiast w trakcie pracy. Cóż ja mogę tutaj właśnie jeszcze o tym rzec? Jeżeli chodzi o taki krótki wstęp, to myślę, że na razie tyle. Przejdźmy może do konkretnego tematu filmu, jakim jest właśnie ten zestaw akumulatorów, który został połączony w innej konfiguracji. Wcześniej ten magazyn był połączony w konfiguracji 48V i jak pamiętacie, zasilał moje falowniki, które znajdują się nad moją głową za mną. W tym momencie jest połączony w konfiguracji 6 akumulatorów szeregowo i mamy dwa takie szeregi. Mamy tu dwa takie szeregi. Tu mamy pierwszy szereg. Jest to spięte, jak widzicie, kolejno wszystkie akumulatory szeregowo. To jest pierwszy jeden szereg i tu mamy drugi szereg. W ten sposób połączenie tworzy system 72V i według parametrów pracy takich nominalnych akumulatora, przyjmując prąd C5, mamy tutaj 228 Ah. Ja dla uproszczenia przyjmuję 220 Ah, czyli
Mnożąc surowe wartości przez siebie, mamy bank gdzieś w granicach 16 kWh zgromadzonej energii w tych akumulatorach. Ja chciałem połączyć ze sobą te dwie technologie, czyli tą technologię akumulatorów kwasowo-ołowiowych z technologią nową, którą zakupiłem, czyli mam na myśli tutaj ten magazyn LFP. Nie chciałem robić tego na zasadzie bezpośredniej, czyli równolegle połączyć akumulatory kwasowe w systemie 48V z akumulatorem LFP w systemie 48V, ponieważ uważałem, że charakterystyki pracy tych akumulatorów nie są spójne, mijają się ze sobą i tak naprawdę w tym układzie pracowałby tylko akumulator, a właściwie magazyn energii litowy. Dlatego postanowiłem połączyć te dwa magazyny metodą pośrednią. I tu właśnie na tej ścianie można by rzec tak prowizorycznie mamy wykonaną taką instalację do połączenia pośredniego właśnie tych magazynów energii. Jak widzicie, jak tu oglądacie, mamy właśnie regulatory dwa i teraz chciałem Wam pokrótce przedstawić, w jaki sposób realizuję połączenie tych magazynów. A więc zacznijmy może od samego magazynu. Tak jak mówiłem, mamy tu magazyn kwasowo-ołowiowy w systemie w tym momencie 72V i teraz tymi przewodami, które tu wychodzą od klem akumulatora, wiem, że one są cienkie, na pewno będziecie zwracać na to uwagę w komentarzach, ale już Wam za chwilę wytłumaczę, że nie jest to żadną przeszkodą. Tymi przewodami do tego mostka wchodzi prąd z akumulatorów i one wchodzą tu w te dwa mostki. Mamy mostek ujemny i mostek dodatni. Z tych dwóch mostków przewody wyprowadzone zostają na ten wyłącznik nadprądowy. Oczywiście zapewne w komentarzu teraz też będziecie zwracać mi uwagę na to, że ten wyłącznik nadprądowy nie jest wyłącznikiem DC. Zdaję sobie z tego sprawę i to rozumiem. Akurat wykorzystałem tutaj to, co miałem na warsztacie, to, co miałem pod ręką. W późniejszym czasie zostanie to poprawione wszystko. Także to wszystko, co tu widzicie, jest tylko instalacją tymczasową, sprawdzającą, czy układ ma prawo działać. A więc dalej. Z tych mostków przewody wychodzą do tego wyłącznika nadprądowego i z tego wyłącznika nadprądowego przewody wchodzą do tego regulatora. To jest regulator numer 1. Jego zadaniem jest pozyskanie energii tymi przewodami przez ten wyłącznik nadprądowy i dalej tymi przewodami z tych mostków, które to połączone są z panelami fotowoltaicznymi nad końcem kajtka, pozyskać energię do naładowania tego magazynu. Czyli ten regulator odpowiada za ładowanie tego magazynu kwasowo-ołowiowego. I dalej, z tego regulatora, z wyjścia load, bo mamy w tym regulatorze sterowalne wyjście load, możemy sobie ustawić je w różnych sekwencjach. W sekwencjach czasowych i sekwencjach zmrok i dzień, czy tam noc i dzień. O, tak może będzie łatwiej. Ale dobra. I wychodzimy z tego wyjścia load przewodami do tego wyłącznika nadprądowego DC. Akurat ostatni jeden miałem. I z tego wyłącznika przewody wchodzą na wejście PV tego regulatora. To jest regulator numer 2. Jego zadaniem jest odebranie energii z tych akumulatorów i przekazanie jej, przetworzenie napięciowo poprzez
te przewody z wejścia bądź wyjścia bateryjnego przez ten wyłącznik nadprądowy i tymi przewodami, które to z kolei wchodzą tu w układ połączenia do takiej szyny zbiorczej DC od magazynu LFP. Czyli pokrótce, ten regulator odpowiada za doładowywanie magazynu LFP bądź przekazywanie prądu do układu falowników. W zależności, czy magazyn jest pełny, czy nie. Czyli jeszcze raz, mamy regulator, który ładuje akumulatory kwasowe i mamy regulator, który ładuje akumulator LFP bądź zasila falowniki, w zależności od tego, czy akumulator jest pełny, czy nie. No, także myślę, że przedstawiłem Wam tu mniej więcej schemat tego działania. Jeżeli czegoś nie rozumiecie, piszcie w komentarzu, dogram Wam jakiś film, może rozrysuję jakiś schemat. Choć myślę, że po tym, co tu widzicie, jest to w miarę czysto zrealizowane, także powinniście sobie po filmie dojść, możecie go zatrzymać, zobaczyć, określić wszystko i tak dalej, i tak dalej. No, czyli opis działania całego układu mamy. Teraz może przejdźmy, bo układ już jest przetestowany i działa. Nie jest to raczej żadne odkrycie Eureka i tak dalej. Natomiast układ jest przetestowany, działa. Spójrzmy sobie może, bo on już dzisiaj popracował troszkę. Zobaczmy, jakie tu mamy parametry. Tu nam wchodzi wejście PV z paneli fotowoltaicznych. Pokazuje, że jest 1,1 V jeszcze. Jest już zmrok, godzina jest w tym momencie, nawet na regulatorze możemy to zobaczyć, 18:10. I no nie mamy generacji żadnej mocy, bo jest ciemno. I tu mamy pokazane napięcie z akumulatora 76,2 V. Dzisiaj z 2 kWp instalacji fotowoltaicznej, bo taka moc jest przyłączona i aktualnie do tego regulatora, weszło nam 5,5 kWh energii. I to doładowało akumulator. Teraz przejdźmy do drugiego regulatora. Podświetlimy go. I jak widzicie, tu mamy 0, no bo będziemy mieli 0, a za chwilę dlaczego to Wam też powiem. I tu mamy napięcie, które jest na banku energii LFP, 52,8 V. Mamy tutaj totalną ilość oddaną energii z akumulatora kwasowego. To nie jest całkowita energia, którą oddał, to jest energia, którą ja testowałem. 12,1 kWh. Tyle energii z kwasiaka wyszło, ale nie do rozładowania, nie do spodu. Także on jeszcze by tu spokojnie był w stanie oddać, ponieważ on wcześniej był naładowany przeze mnie przez rozbiórką do pełna. I sprawdzaliśmy nawet tu na filmie takim miernikiem podstawowe parametry, jak prąd rozruchowy, jak rezystancję wewnętrzną akumulatora i napięcie. Także cały magazyn był naładowany. Oczywiście w połączeniu wcześniejszym, szeregowym przy 48 V. Być może gdybym te akumulatory naładował w połączeniu równoległym, prostownikiem 12V o odpowiednim amperażu, może by się one wyrównały lepiej. Natomiast ja to zostawiłem jak na razie tak jak jest. Na razie to mi jeszcze tu podziała. I teraz jaka jest zasada ogólnie jeszcze całego działania? Z tego akumulatora, z tego kwasowo-ołowiowego akumulatora prąd przekazywany przez ten regulator jest ograniczony. Ograniczyłem go z góry do 10 A. Stąd grubość tych przewodów, jaką tutaj widzicie, jest w zupełności wystarczająca do tego prądu. Tu nie popłynie większy prąd, tu się nic nie stanie. Po drugie są wyłączniki, które też zadziałają przy jakimś większym prądzie. Także na razie to jest tylko i wyłącznie instalacja testowa. Ja ją testuję w momencie, kiedy ja tu jestem, także wszystko jest pod kontrolą. Także ten regulator ustawiony jest na 10 A. Ten regulator przyjmuje, ustawiłem mu do 25 A. Także dla przewodów 6 mm2, bo takie przewody są tu zastosowane, ten prąd jest w zupełności ok. Nic tu się zadziać nie powinno. Tak sobie jeszcze myślę, zastanawiam, czy Wam tu wszystko wytłumaczyłem dobrze. Na koniec sam oczywiście zademonstrujemy za chwilę, jak instalacja działa, jak doładowywuje akumulator LFP. Jak dotarliście do tego momentu, to oczywiście zapraszam do lajkowania,
i do subskrybowania kanału. Jeżeli coś ciekawego się ode mnie na tym filmie dowiedziałeś, bądź na innych, zachęcam oczywiście do zostawienia śladu po sobie, komentarza. Nie mam nic przeciwko, także zapraszam. Tak sobie jeszcze tutaj myślę, czy coś o czymś zapomniałem, czy coś mógłbym tu dopowiedzieć. Ale nie, chyba myślę, że to jest już na tę chwilę wszystko. Jeżeli czegoś nie powiedziałem, jeżeli zabrakło tu w tej mojej prezentacji czegoś, piszcie w komentarzu, będę starał się odpowiadać. No i tyle. Jeszcze raz to subskrypcja tam poniżej, a teraz spróbujmy uruchomić układ. Żeby uruchomić ten układ, na tą chwilę sekwencja jest dosyć prosta. On właściwie, powiedzmy, ustawiony jest do działania w automacie i takie ustawienie, taką konfigurację Wam tu zaprezentuję. I żeby było wszystko zrozumiałe, to jest master, on steruje. Więc mając tu wyjście load, które ma dosyć dużą obciążalność prądową i chyba nie jest załączane na zasadzie przekaźnika. Ono tu 60 A z siebie potrafi wyrzucić. Załączamy po prostu ładowanie z drugiego regulatora. Więc pokażmy, jak to się robi. Wchodzimy w ustawienia. Ja to zrobiłem z poziomu, DC output. Mam ustawiony timing. Jest timing set. I przejdziemy właśnie do ustawienia timing set. I open timing set, czyli to się tyczy otwarcia wyjścia DC load. My zmienimy go, zobaczymy sobie na tym regulatorze, która jest godzina. Mamy 18:15, więc przejdźmy do ustawienia. Mamy 18 i zrobimy na przykład na 16 już nie zdążymy, zrobimy na 17. Cyk. I zrobimy wyłączenie na 18. I powiedzmy, że 20. Jeszcze chwilę ze mną spędzicie. OK. Zaakceptowane. Wychodzimy z ustawień. Sprawdźmy, czy się czasy zgadzają. 18:15. OK. No to czekamy na załączenie. Załączenie będzie poinformowane tu przez regulator tą ikonką load. A więc czekamy do 18:17. Z tego, co zauważyłem, załączenie nie odbywa się równo. Jest chwila zwłoki. Zwłoki. To już chyba sucho w ustach, także może stąd to się bierze. Także, tak jak mówię, jest chwila zwłoki, jakieś 10 sekund, więc ono nie odbywa się natychmiastowo. Zostawimy na tej tabelce, chociaż nie wiem, czy on się za chwilę nie wygasi. Tu również macie pokazane mniej więcej parametry ładowania, jakie napięcie, jaki prąd, chociaż to się tyczy bardziej napięcia typu float, czyli tego pływającego. Prąd dotyczy maksymalnego prądu, którym przejdzie przez regulator na wyjściu, nie na wejściu. No i mamy rozłączenie wyjścia DC load, także mamy takie zabezpieczenie przed rozładowaniem nadmiernym magazynu kwasowo-ołowiowego. Ustawiłem próg wyżej. A więc czekamy. Tak jak mówię, jakieś 10 sekund prawdopodobnie. Nastąpiło załączenie i teraz patrzcie, oddalcie się. Patrzcie na drugi regulator. On zaczyna przyjmować. Może podświetlimy tu. Pojawiło się napięcie, załączył się przekaźnik i regulator zaczyna pracę. Za chwilę powinien obciążyć magazyn i powoli, zobaczcie, zaczynamy obciążać magazyn. Mamy 10 A. I w tym momencie właśnie ten regulator przekazuje energię
z magazynu kwasowo-ołowiowego do tego oto magazynu LFP. Możecie to zobaczyć po tym prądzie, który tak naprawdę nie uległ zmianie od momentu, kiedy tu jesteśmy. Po prostu został tylko obniżony przez to, że regulator doładowywuje LFP. Za chwilę nastąpi wyłączenie. Sprawdźcie jeszcze raz prąd, jaki jest. Mamy 12 A. Przejdźmy tutaj. O, nie wiem, 20 ustawiłem? O 18:20 też z opóźnieniem nastąpi wyłączenie wyjścia i regulator drugi przestanie doładowywać LFP albo od drugiej strony rozładowywać kwas. Jeszcze chwileczkę to potrwa. No, także jak widzicie, Da się? da się. Podświetlimy tu również. No, jeszcze chwilę. Oczywiście, tak jak mówię, to też będzie z pewnym opóźnieniem. Co jest fajne tutaj, ograniczając prąd na wyjściu tym drugim regulatorem, ten kwas będzie pracował w tak komfortowych dla niego warunkach, że wyciągniemy z niego ile tylko prądu możemy, bo on nie zostanie obciążony mocniej. Także to jest bardzo fajne rozwiązanie. Przypuszczam, że można też je delikatnie zmienić. Za chwilę nastąpi, weź tak, żeby dwa było widać. O, już właśnie. Wyłączyło się, za chwilę tu. O, wyłączyło się. Tak. Koniec. No. No, także nastąpiło wyłączenie doładowania i działa. Także uważam, że w ten sposób, podłączając właśnie kwas do LFP, mamy bardzo dużą kontrolę nad tym układem i to zwiększa w ogóle komfort pracy dla tego magazynu. Bezpośrednie podłączenie magazynu kwasowo-ołowiowego do akumulatora LFP jest złym rozwiązaniem, gdyż tak jak tłumaczyłem na poprzednim filmie, te dwie technologie mają zupełnie inną charakterystykę pracy. One nie mogą być zrównoleglone, ponieważ według charakterystyki pracy pracował będzie tylko ten akumulator, tylko LFP. Kwas będzie taką cegłą do tego akumulatora. No to tyle. Piszcie w komentarzu, jak coś źle mówię. Jeszcze raz, lajki, jak dotrwaliście do końca i subskrypcje. Pozdrawiam, cześć!